Witam Państwa, nazywam się Ewa Gierula, jestem dyplomowanym dietetykiem holistycznym i psychodietetykiem, a także autorką książek Poradnika Zdrowe Dzieci, książki popularno-naukowej Żywność a zdrowie człowieka, a także książki kucharskiej i poradnika Zdrowa Rodzina. Zapraszam do mojego gabinetu dietetycznego dzieci, dorosłych i całe rodziny. Postanowiłam otworzyć nową playlistę pod tytułem Pytania i odpowiedzi, w której będę Państwu czytać moje odpowiedzi na pytania, jakie otrzymuję z wielu różnych stron. Ja te odpowiedzi publikuję już od jakiegoś czasu na mojej stronie internetowej zdrowedzieci.org.pl. Tam jest cała taka kategoria, rozdział poświęcony właśnie pytaniom i odpowiedziom. Ale też pomyślałam, że dobrze by było te odpowiedzi przedstawiać w wersji audio dla tych z Państwa, którzy nie mają czasu czytać. A też z tego powodu, że czytanie z ekranu nie jest zbyt zdrowe dla naszych oczu, a my tutaj promujemy zdrowie, dbamy o siebie w każdym wymiarze, nie tylko dietetycznym, ale również pozadietetycznym. I w związku z tym tutaj wprowadzam taką zdrowszą wersję tych publikacji, czyli wersji audio. I pytanie ostatnie, które wzięłam na tapetę, brzmi następująco. Oglądam amerykańskich lekarzy, którzy na większość stanów zapalnych polecają dietę karniwora, czyli tylko produkty odzwierzęce. Jakie jest Pani zdanie na ten temat? I oto moja odpowiedź. Pokarmy odzwierzęce, w tym mięsne, z których składa się dieta karniwora, są przede wszystkim wysoko odżywcze i regulujące, to jest dostarczają znaczącą ilość łatwo przyswajalnych składników odżywczych w stosunku do kalorii. Z kolei największą zaletą pokarmów roślinnych jest ich działanie oczyszczające i regulujące, pod warunkiem, że nie zawierają wiele skrobi i są surowe. Niestety tego rodzaju żywność pochodzenia roślinnego nie jest powszechnie doceniana, a wręcz brakuje jej w naszej diecie. Z drugiej strony codziennie spożywamy i w to sporych ilościach przemysłowo przetworzone produkty pochodzenia roślinnego o wysokiej zawartości skrobi, głównie zboża, co jest typowe dla współczesnych społeczeństw. Produkty te mają przede wszystkim znaczenie energetyczne, to jest dostarczają nam cukrów, których nadmiar przekształcany jest w tkankę tłuszczową w organizmie. Jeśli spożywamy je często i w dużych ilościach, zaczynamy odczuwać różnego rodzaju dolegliwości i zapadać na rozmaite choroby ze stanami zapalnymi w tle. Nic więc dziwnego, że zapalenia ustępują po eliminacji z diety pokarmów roślinnych, czyli przede wszystkim wysokoenergetycznych, przetworzonych węglowodanów dominujących talerz współczesnego człowieka. Ponadto przejście na dietę składającą się wyłącznie z pokarmów odzwierzęcych wiąże się z efektywnym zasileniem organizmu w całą gamę składników odżywczych, co również sprzyja powrotowi do zdrowia. Początkowe efekty tych zmian mogą więc być imponujące. Jednak na dłuższą metę u niektórych osób dieta karniwora również może okazać się nadmiarowa. Nie wszystkim służy tak duża ilość białka zwierzęcego. Duża ilość białka, czasami subiektywnie nietolerowana przez konkretny, niepowtarzalny organizm, również może przyczynić się do powstawania stanów zapalnych. Co więc zrobić, gdy chorujemy? W przypadku chronicznych stanów zapalnych najlepiej wyeliminować to, co z reguły nadużywamy, czyli przemysłowo przetworzone węglowodany, w tym produkty zbożowe i oczywiście to, co zawsze osłabia organizm, słodycze i alkohol. Jeśli dotychczas nadużywaliśmy pokarmów pochodzenia zwierzęcego, co zdarza się rzadziej, warto je ograniczyć, stosując zasadę jeden rodzaj białka zwierzęcego na dobę. Natomiast gdy mamy do czynienia z nagłym, krótkotrwałym stanem zapalnym, najlepszym antidotum będzie post na wodzie z odrobiną soli, o ile nie ma ku temu przeciwwskazań. Dieta karniwora jest dietą niskowęglowodanową, w której organizm przestawia się na wytwarzanie glukozy z białek, niezależnie od czerpania energii z ketonów. Według specjalisty w zakresie biochemii i fizjologii żywienia, doktora Włodzimierza Ponomarenki, jest to kosztowny proces, gdyż wymaga zaangażowania enzymów, a co za tym idzie, zwiększa on zapotrzebowanie na witaminy i sole mineralne. Osobom pozostającym na takiej diecie w dłuższym okresie zaleca się suplementację, a przecież nie o to chodzi w prawdziwie zdrowym odżywianiu się. Wszystkie substancje potrzebne do prawidłowego funkcjonowania organizmu można czerpać z naturalnych pokarmów. Nie powinniśmy korzystać z protez, jakimi są suplementy w postaci tabletek, proszków czy płynów.
Ponadto do produkcji glukozy z białek angażowane są hormony sterydowe. Ciągłe podwyższanie ich stężenia w organizmie prowadzi do immunosupresji, spadku poziomu krwinek białych i przeciwciał, to znaczy stłumienia funkcjonowania układu odpornościowego. Według mojego doświadczenia najlepszym rozwiązaniem długoterminowym, a wręcz dożywotnim jest dieta o obniżonej ilości węglowodanów, ale nie restrykcyjnie niskowęglowodanowa, z wykluczeniem węglowodanów przemysłowo przetworzonych. Odżywiając się w ten sposób, uważnie obserwujemy nasz organizm i upodobania smakowe oraz wprowadzamy w jadłospisie zmiany stosowne do zmiennych sygnałów, jakie nam on wysyła. Nie każdy rodzaj diety służy tak samo każdemu człowiekowi, choć istnieją pewne cechy wspólne dla wszystkich diet, które, pomimo że nie są takie same, sprawdzają się w dłuższym okresie. Dla ilustracji tematu zacytuję fragment mojej książki pod tytułem Żywność a zdrowie człowieka, w której piszę o badaniach i odkryciach lekarza, podróżnika z pierwszej połowy XX wieku, doktora Westona Price'a. Cytuję. Price podróżował po całym świecie w latach 30. ubiegłego stulecia, docierając do kilkunastu prymitywnych społeczności, pozostałości rdzennych grup etnicznych na każdym kontynencie. Społeczności te żyły w całkowitej izolacji od cywilizacji, odżywiając się jedynie lokalnymi pokarmami naturalnymi, nietkniętymi przez przemysł spożywczy. Diety tych ludzi były odmienne, niekiedy skrajnie różne. Na przykład w żywieniu Eskimosów z dalekiej północy dominowało białko i tłuszcz, podczas gdy u niektórych plemion afrykańskich roślinne węglowodany. Cechą wspólną wszystkich prymitywnych diet była naturalność pokarmów, ich wielokrotnie wyższa wartość odżywcza w porównaniu z żywnością ówczesnych społeczeństw ucywilizowanych, obecność białka pochodzenia zwierzęcego oraz nieograniczone spożycie tłuszczu.